Cześć, witajcie na kanale Krollen TV, ja jestem Warrior. Dzisiaj jest ze mną Szymon. Cześć Szymon. Cześć. Słuchajcie, gramy A Song of Ice and Fire, a Szymon jest tutaj dlatego, że to jest największy miłośnik i fan tej gry, jakiego znam. No, nie da się ukryć. Na pewno, jeżeli chodzi o Greyjoyów, no to nie mam większego fana. Większość gadżetów, które mam w domu, na stole i na sobie nawet, są związane z Greyjoyami. Praktycznie co rok przesłuchuję całą serię książek, które Martin wydał. I w naszym klubie Unleash Krakens, który gra w Krolmie, też piastuje rolę lore mastera. I jak ktoś chciałby coś pomalować zgodnie z lore, to zwykle się mnie pyta, jakie barwy sobie wybrać na przykład, albo jaki herb dołożyć z freehandu. Nie? Powiedz Szymon, dlaczego Greyjoyowie? A w związku z tym, że są wikingami z Westeros. Mają stylistykę wybraną przez Martina. I też tutaj figurkowo też wyglądają jak wikingowie, tacy prawdziwi, historyczni, a z racji tego, że jedną z moich innych zainteresowań jest właśnie kultura i mitologia nordycka, więc jakby wybór był prosty na zasadzie wizualnie mi się podobali, a ich stylu się później nauczyłem. Powiedz, o co dzisiaj się bijemy, bo to nie jest tak, że my tutaj się spotkaliśmy i się bijemy o nic. Tak, my dzisiaj będziemy grać grę o Tron. Zasadniczo. I dzisiaj będzie Alistair Thorne walczył z Baelonem Greyjoyem. Jakbyśmy mieli książkowo uzasadnić, jakby to było, można by było powiedzieć, że Alistair Thorne przechwala się, że jakby nie został zesłany przez Tywina Lannistera po buncie Roberta na mur, to by pewnie pomógł Targaryenom zwalczyć bunt Baelona. Więc dzisiaj zagramy sobie w zmyślankę Alistaira Thorna, jakby to było, jakby walczył z Greyjoyami. Książka czy film dla Ciebie? Oczywiście tylko książka. Tam bardzo dużo wątków zostało usuniętych, bądź nawet zostały połączone dwie postacie, albo nawet trzy w jedną. Nie? Taki mamy przykład Jorah Mormonta, którego wątek jest połączony z wątkiem Johna Conningtona. W Essos, a to był bardzo ciekawy wątek, ponieważ sugerował, że faktycznie oryginalny Targaryen przeżył. Co dzisiaj mamy w ogóle na stole? Dzisiaj u Ciebie mamy kuszników z kasty budowniczych, ponieważ w Nocnej Straży dzieliliśmy się na 3 kasty: budowniczych, zwiadowców i zarządców. I w kusznikach z kasty budowniczych mamy Grena i Pipa, 2 przyjaciół Johna. Jeden Pip Pypart, zwany Małpą przez Alistaira Thorna, był byłym cyrkowcem, który trafił na mur i był bardzo dobry w naśladowaniu ludzkich głosów. Tak, i ci panowie mają fajną kombinację, gdyż Gren prowokuje cię, żebyś zaatakował, a jak ich zaatakujesz, to nie dość, że kusze najpierw do nich strzelą, a potem Pipart z nimi ucieknie i będzie można do nich strzelić jeszcze raz, jak już będą bezpieczni. Zgadza się. Zobaczymy, czy uda się to zrobić w praktyce. Zobaczymy. Dalej mamy weteranów Nocnej Straży, którzy będą biegać z Kohorinem Półrękim, który jest największym weteranem z Nocnej Straży, gdyż stracił pół ręki dla straży. Oni są fajni, ponieważ nie chcemy się z nimi bić, bo mają Counter Strike'a i Disrupta, więc mamy -1 do trafienia i za każde nasze nietrafienie dostajemy po buzi. A Kohorin dodatkowo daje to, że mają Battle Scarsy, które sprawiają, że ma im mniej z rzędów na tacce, tym on jest niebezpieczniejszy i jeszcze ma Golden Fighting, który zadaje nam obrażenia za to, że zginęli, więc bardzo się nie opłaca z nimi bić. Sworn Brothersi. Tak. Z samym Alicerem. Samym Serem Alicerem Thornem, który został właśnie zesłany na mur po wygraniu przez Roberta buntu. Sir Alistair Thorne z Jeremym Rickerem, swoim przyjacielem, popierali Targaryenów w czasie buntu Roberta i Tywin Lannister po zakończeniu buntu zebrał wszystkich lojalistów Targaryenów i dał im 2 wybory. Albo śmierć, albo mur. Alistair wybrał mur. Słusznie. Tak myślę sobie. Tak, i na samym końcu mamy kawalerię lekką rangerów z łukami, właśnie z zarządcą na koniu. Natomiast u Ciebie. A u mnie mamy załogę ciszy z Baelonem Greyjoyem, która doda im troszeczkę pikanterii, gdyż Baelon Greyjoy sprawia, że mogą się leczyć po ataku. Sama załoga ciszy ma teraz nową zdolność w najnowszej aktualizacji, która sprawia, że możecie się bronić tylko na 6 po ataku ciszy, gdyż mają takie ciężkie i mocne topory. I dodatkowo, kiedy jesteście z nimi w zwarciu, musicie najpierw zdać test paniki, po aktywacji.
Tak, więc muszą za to płacić niestety niskim pancerzem. Dalej mamy córkę Balona wraz ze swoim kochankiem, czyli Ashę Greyjoy z Karlem Panienką, w oddziale Ironmakersów. Najcięższa piechota Greyjoyów. 3+ pancerza normalnie, a jak się najedzą punktów grabieży, mają 2+ pancerza. Ciężkie do przepchnięcia. Dalej mamy oddział utopionych. Jest to oddział fanatyków utopionego boga, czyli lokalnego boga Żelaznych Wysp. Oni są moją jednostką wsparcia, mają 4 punkty życia, ale społawiają obrażenia, więc tak jakbyśmy mieli 8. I oni służą głównie do rzucania błogosławieństw, leczenia, dawania przerzutów ataków oraz pewnego rodzaju pułapki, czyli jak mnie zaatakujesz, to dostajesz 2 żetony stanu. Dalej mamy Newta Balwierza, czyli prawą rękę Victariona Greyjoya, brata Balona, z załogą Żelaznego Zwycięstwa, czyli z załogą statku Victariona Greyjoya. Dlaczego Newt z nimi biega? Ponieważ Newt jest traktowany jako Victarion, a załoga Żelaznego Zwycięstwa, jeżeli ma ze sobą Victariona, już zaczyna z punktem grabieży. I na samym końcu oddział również wspierająco denerwujący, czyli oddział traperów z utopionym prorokiem, który ma podobne umiejętności jak weterani, czyli że mają disrupta, czyli mają masz -1 do trafienia w nich, ale za to mają 6+ pancerza i 8+ morale. Są generalnie ulepieni z masła, dlatego mają utopionego proroka, który daje im zdolność resilience, który sprawia, że możesz raz po ataku możesz połowić obrażenia, które się dostało. Elegancko. Do tego mamy polityków. Ja mam Dona Lanoya, Aemona, Otela i Erwicka. Tak, czyli mamy tutaj jednorękiego kowala, który wykuł młot Roberta, którym wygrał rebelię. Mamy maestera Aemona, ostatniego żywego Targaryena na Westeros. Tak jest. I mamy Otelia i Erwicka, czyli starszego budowniczego, który będzie nam robił ostrzał artyleryjski z muru. A u Ciebie? A u mnie mamy Rodrika Harlow, uczonego wśród piratów, który bardziej cenił sobie książki niż grabież. Mamy Mokorro, czyli kapłana boga ognia, którego Victarion wyłowił z morza. On ma bardzo fajną zdolność, która mówi, że jeżeli któryś z oddziałów mi umrze, będę mógł wskrzesić jeden z dodatków do innego oddziału. Tak. I raz na grę mogę zabronić Kwiatkowi używać kart i rozkazów. No ładnie. Tak, i na samym końcu jest maester Wandymar, czyli maester z Pike, czyli siedziby Greyjoyów. On jest o tyle fajny, że może zastąpić efekt strefy swoim własnym żetonem, a jego żeton jak wykorzystamy, to sprawi, że możemy przesunąć jednostkę o 3 cale, albo uleczyć jednostkę o 2 i dobrać jedną kartę. Jesteśmy rozstawieni, mamy rozstawiony teren. Oddam Ci zaczynanie, słuchaj. Dziękuję Ci serdecznie. Teraz tak, ja mam co? Żetony jeszcze... Tak, ty masz 2 żetony pasu, ze Tak. względu na to, że ja mam więcej aktywacji, tak? Bo ja mam 2 śmietniki po 4 punkty, a ty masz samą elitę swojej frakcji. Dlatego masz prawo 2 razy na grę, ale raz na rundę powiedzieć: Szymku, baw się dalej. Aktywuję Rodrika Harlowa. Jacku, czy coś robisz? Nie. Dobrze, wchodzę w takim razie na konika. W związku z tym, że wszedłem na konika, ja pozwolę sobie poruszyć się Ashą Greyjoy na Ironmakersach o 5 cali do przodu. Jasne, żeby być szybciej, prawda? Tak, gdyż na środkowym punkcie mamy +1 kartę i o 1 większą rękę, więc jest to w sumie najważniejszy punkt teraz na stole. Wezmę 2 dodatkowe karty sobie, żeby mieć jakąś strategiczną przewagę. Jaki byś chciał żeton mi położyć? Jakie są żetony? Mamy żeton osłabienia Wicca, czyli złamane miecze, czyli ty mi przerzucasz atak. Mamy złamaną tarczę, czyli Vulnerable'a, który każe mi przerzucać obronę. Tak? I mamy żeton paniki, który pozwoli mi przerzucić dowolną kość z rzutu paniki. Dokładnie. Dam Ci żeton paniki. Spróbujmy na nich, bo oni mówili, że są słabi moralnie, więc tak, mają niskie morale i jeszcze chcesz ich przerazić. Dobrze, tak dobrze Jacku, taki z Ciebie kolega. No. Dobrze, w takim razie ja sobie pozwolę aktywować maestera Wandymara, wejść na koronę, tak, żebyś nie straszył moich traperów i zamienił efekt korony na żeton maestera Wandymara. Tak, świetnie. Inwestycja na przyszłość. To ja, słuchaj, spasuję Aemonem. Bardzo słusznie. Dobrze, ja na razie nie będę aktywował Mokorro, gdyż może być tak, że Otel strzeli do moich i będę mógł użyć woreczka. Niewykluczone. Ja z początkiem mojej tury dokleję sobie zdolność Finger Dance do moich Ironmakersów
żeby troszeczkę ułatwić im ataki. I w takim razie ja sobie pozwolę aktywować moich traperów i podbiec sobie na punkt. Ja zrobię to, co przewidziałeś, czyli aktywuję Otela. Pójdę na mieszek worek. złota, natomiast wykorzystam jego umiejętność specjalną, że dostaniesz atak Z maszyn z zaskoczenia. oblężniczych. Tak jest. I to są tak 3 kości na 3+, rzucamy, wszystkie 3 trafiły. Wszystkie trafiły. A teraz ja spróbuję się w takim razie obronić moimi 3 kośćmi na 6+. Jasne. 3 umiera, Dodaję jeszcze 1 kość za każdy remaining ranks. czyli 3 kości jeszcze. I to masz jeszcze 1. To jeszcze jeden atak. Okej. Też niezdany. I teraz muszę jeszcze zdać paniki. Test paniki, gdyż jest to traktowany jako normalny atak. Aha. To jeszcze dodatkowo 3. O, panie kochany, ale ich przesiekał. Cudownie. Przepraszam, to nie miało być takie mocne. Przecież gramy dla zabawy. W końcu. No, ale ty masz jak ich uleczyć tam. No, mam, to prawda. Dokładnie. Ja w takim razie sobie pozwolę aktywować moich Drownedmenów i przebiec się nimi o 10 do przodu. Dobra. Jacku, nie wiem, czy wiedziałeś, że budowa muru, na której służy Nocna Straż, jest przypisywana Bronowi Budowniczemu, czyli jednemu z legendarnych założycieli rodu Starków, i Azora Ahai z Essos, pierwszego bohatera wyznawców R'hllora, czyli boga ognia, z którego jest Mokorro, Melisandre i tak dalej. Przypuszczenia fani mają dlatego, że Przysięga Nocnej Straży bardzo podobnie brzmi do modlitw R'hllora, które są przedstawiane w książce. No widzisz, no powiem ci, chłopaki musieli się nieźle narobić, żeby ten mur zbudować. Także. Podobno pomagały im dzieci lasu, czyli takie driady ze świata Dokładnie. Martina i Olbrzymy. Jak on ma wysokość, przyjmij? 400 metrów? I on coraz bardziej rośnie. Bo, I jeszcze rośnie. Tak, bo Śnieg pada ciągle. Znaczy, każdy lord dowódca powinien chociaż o metr podwyższyć mur. Taką mają zasadę generalnie. Aktywuję tutaj moich rangerów. Oni mają tak, na początku aktywacji Przy aktywacji masz darmowy manewr. Tak, darmowy manewr, dokładnie. Więc mogę się 6 przepchnąć do przodu. Dobra. Chyba już zajmę ten punkcik. Wystawię się. O tak. Ja sobie pozwolę zaaktywować moją załogę Żelaznego Zwycięstwa z Newtem Balwierzem i też wykonać sobie marsz do przodu o 10. Ja przeniosę akcję na drugie skrzydło, aktywuję kuszników, którzy po prostu pomaszerują sobie tutaj do przodu, słuchaj. Na punkt. Oni mogą się po marszu przekręcić, czy nie? Tak, oczywiście, każdy może. Mogą, to ich tak przekręcimy troszeczkę, żeby sobie w ten sposób stali. Ja sobie teraz pozwolę aktywować moją ciężką piechotę Iron Makersów. Dobra, czy na początku twojej aktywacji mogę wykorzystać zdolność teraz z rangerów? Oczywiście. To wykorzystam, żeby rozdać ci żeton Vulnerable'a. Możesz go dać do załogi Żelaznego Zwycięstwa albo do traperów. No może spróbujmy tych trackerów tutaj pognębić. W każdym razie ja sobie pozwolę zająć ten punkt. O tak, ten punkt jest dość istotny. Tak. I teraz zapraszam do tańca. Do tańca palców. Choćbym nie chciał, to muszę iść tam do ciebie, nie? No to będzie na taką autoszarżę, nie? Zaaktywuję Bejluna i pozwolę sobie pobiec pełnym zasięgiem załogi ciszy. No oni są szybcy. Oni są szybcy i oni są niemi, żeby było ciekawiej. Gdyż Euron Greyjoy, czyli kapitan statku Cisza, wyciął im języki, żeby nie powiedzieli tego, co widzieli w Valyrii. Co za zbój. Tak, a Valyria to była wyspa, na której mieszkali Targaryenowie i inne starożytne rody smoków, którzy wykorzystywali magię krwi właśnie do stworzenia bądź do opanowania smoków, ale byli zbyt chciwi, jeżeli chodzi o korzystanie z magii krwi i wywołali wielki wybuch, tak zwaną zagładę Valyrii. Przez to Valyria jest zakazana, jeżeli chodzi o przebywanie nawet w jej okolicy i jest nawet dekret królewski, który mówi, że jeżeli ktoś ma udowodnione przebywanie w okolicach Valyrii, ma zakaz wstępu do Westeros. Sworn Brothers też pójdą sobie do przodu.
A co tam? Idziemy. Hyc. I to była moja ostatnia aktywacja, słuchaj. Mi został tylko Mokorro, ale No tak. nie mam do czego wykorzystać nawet tego żetonu tarczy, więc po prostu zakończmy tą pierwszą rundę. Czyli co, przechodzimy do drugiej tury. Tak, od teraz zajmowanie punktu daje nam punkty zwycięstwa. Na punkcie trzeba stać całą tacką, a jeżeli jesteśmy w zwarciu z przeciwnikiem, musimy mieć tyle samo albo więcej rzędów niż przeciwnik. Okej. Wrzucam go na mieczyki, słuchaj. Mhm. Po to, żeby kusznicy strzelili do ciebie, to ja się odsunę, słuchaj, tam 1,5 cala, tak żeby być na punkcie jeszcze. Ale strzelę w ciebie sobie. Mhm. I oni strzelają, już ci mówię na ilu kościach, bo jest pełen oddział, full service. Korzystamy tak z Asoya w Stats, tam jest builder oraz wszystkie statystyki aktualne. Czyli mam tak, 6 kości. Mhm. 6 kości na 3+. No co? Mój przyjacielu, jest to 5. 5. Sandering co robił? To, że moja cisza zamiast 5 pancerza ma 6 pancerza. No i czyli, elegancko. czyli 5 szóstek poproszę. Oczywiście, Jest czego ci życzę, ale nie było niestety Jest żadnych. ich 0, więc 5 załogantów ciszy umiera. I teraz rzućmy sobie test morale. I teraz popatrzmy. Mamy blisko drzewo i blisko trupy, więc ten Znosi +1 się. i ten -1 się znosi, więc załoga ciszy zdaje na 6+. Elegancko. Jest to zdane. Mam zdolność Dauntless, która sprawia, że po zdanym teście morale leczę się o 1. Perfekt. Ja sobie z Rodrika Harlow odrzucę 2 karty, wykorzystam jego żeton i będę mógł sobie dobrać o 1 więcej, czyli 1, 2, 3. Tak A te jest. 2 karty, które wyciągnąłem, będę sobie teraz wtasowywać. Mamy Maestera Wandymara, Mamy. który wykorzysta swój rozkaz, Aha. którym mówi, że mogę się wyshiftować o 3 cale do przodu. Tak jest. Raz. To jest 2, raz na grę? 3? Nie. Dopóki mam żetony na maesterze, mogę tego Aha. korzystać z tego. Ale już nie masz żetonu na nim, tak? Nie ma. Będzie musiał zarobić znowuż na to. Rozumiem. I dzięki temu ja już mam zasięg do Twoich kurz po lekkim przesunięciu się. Jakbyśmy chcieli zaszarżować, a na pewno będę chciał zaszarżować, Jasne. na 2+. Już jest to fajna szarża. I teraz używam karty, którą jest akceptowalne straty, Dobrze. która mówi, że moi utopieni tracą 2 życia, Okej. a za te 2 życia dostaję po 1 żetonie grabieży. I te żetony grabieży lądują u króla Bejlona. Dobrze. Aktywuję króla Bejlona i będę deklarował szarżę do Twoich kuszników. Oczywiście, ponieważ Gren i tak tu Cię prowokuje, więc jakbyś tego nie zrobił, to Tak. miałbyś I minusik. dodatkowo przy aktywacji wykorzystam sobie Riding Call. Ta zdolność sprawi, że mogę zaznaczyć dowolną jednostkę o 12 cali ode mnie, więc w tym momencie zaznaczam sobie załogę Żelaznego Zwycięstwa. Zabiorę sobie z nich 3 wojowników, żeby móc uleczyć znowuż sobie 4, bo leczę o 1 więcej. Twoi kusznicy mają bardzo fajną zasadę, która mówi, że jeżeli ja bym chciał Ciebie zaszarżować, to Twoi kusznicy do mnie strzelają. Ale używam najniższej mojej wartości strzału, czyli 4 kości. Na 3+. To są 2 trafienia. 2 trafienia. Dobrze. Więc ja... No to jest, Sandering. tak, czyli znowuż łowimy szóstki. Nie ma znowu szóstek. 2 padło. No w końcu to są panowie w płaszczach i, No tak, w tak. skórzanych kurtkach. A jak... Test paniki 8. Zdany. Elegancko zdany. Więc mamy Jeden +1. wraca. Tak. Ta karta już się skończyła, więc ją odrzucamy. I w tym momencie będę chciał deklarować, będziemy chcieli szarżować. Czy mamy linię prostą do styknięcia? Mamy. Więc jedziemy na 2+. Więc miejmy nadzieję, że Bejlon dobiegnie. Niech biegnie. 2. Idealnie. Idealnie. Dobrze, i teraz dobiegłem. W związku z tym mogę się dostawić albo na 100%, albo na 50%. Też jesteś bezpieczny. Też jestem bezpieczny. Aha, no to... A nawet tu byś też był bezpieczny. Prawdopodobnie. Aha. A, no to Tak sobie życzysz? jak mnie nie widzisz, to nawet lepiej. Dobra. Dla mnie to nawet lepiej. Jak to. I z racji tego, że mam już 2 żetony grabieży ze względu na moje Greyjoyowe zdolności, bazowo mam 7 kości ataku na załodze ciszy, ale
Z racji tego, że już mam podwójną grabież, to tych kości mam już 8. I ja będę Cię atakował na 3 plusie. No tak, tak, tak. Ale z racji tego, że szarżowałem przez 100 strupów, to nie mam bonusu z szarży, którym jest przerzut. Więc Jacku, poprosiłbym 6 kości obrony, a bronisz się tylko na 6, ponieważ mam bardzo duże i ciężkie topory. Tak, oni na 5 normalnie, czyli -1. Szukamy 6. Uwaga, chłopaki. No nie ma. Padło ich aż 6. Oni mają 6 plus, na -2, no muszę rzucić 8 lub więcej, inaczej będzie To jeszcze 2 idzie w słabo. piach. Natomiast mogę coś tu zrobić, słuchaj. Mogę przerzucić. Dobra, szukamy 8. Uwaga! Oj, elegancko. 10. Elegancko zdali. Tak. Czy mogę zagrać drugą kartę? I jeżeli masz kartę, która mówi, że zdałeś test morale, oczywiście. Tak. Mam kartę, która mówi, że jak zdałem test morale, Mhm. po ataku z walki wręcz, Mhm. targetuję atakera, czyli ciebie. Tak. Dostajesz 2 hity Mhm. za każdy remaining rank w oddziale. Tylko nie wiem w którym, w moim czy w twoim. Pokaż. I dostaję 4 obrażenia. 4 hity, dobrze. Tak, ale teraz jest zakończony atak, a ja mam zdolność Fuel by Slaughter, który mówi, że po zakończonym melee ataku leczę się o 1 + 1 za każdy twój stracony rząd. Dobra. Więc leczę się o 1 i 1. o 2. Pięknie. I teraz możemy wykorzystać zdolność Piparda, która mówi Oczywiście. Swift Retreat. Po Tak. wykonanym ataku możesz uciec. Na pewno będę korzystał z tego, bo nie chcę tutaj stać, wcale mi tutaj się nie podoba. I teraz ty. A ja tak zostanę. To teraz ja się bawię. Jacku, ja bym chciał coś zrobić z początkiem Twojej tury. No dajesz. Wykorzystam błogosławieństwo utopionego Boga na moich utopionych Tak jest. i zabiorę te punkty życia, które stracili, wynikające z akceptowalnych strat. Nieśmiertelni. Tak, a dodatkowo jeszcze oni powinni dostać żeton paniki, ale nie jest to dla mnie aż tak groźne, ponieważ utopieni mogą maksymalnie 1 ranę z paniki dostać. Słuchaj, zrobię manewr. Ale zrobię chyba otelem. Przykładasz tutaj do rogu. No. O, i na przykład tak do rogu sobie przesuwasz o 5. I pięknie. Będę chciał zamienić Vulnerable'a na Wicca. Vulnerable'a na Wicca, oczywiście. I to był rozkaz marszałka. Będę chciał sobie aktywować Rodrika Harlow, woreczek. No jasne. I wyleczę sobie tych biednych traperów, których żeś mi tak bezczelnie poharatał. Tak. Użyję mojego Aemonka i wezmę te karty taktyki. Słuchaj, one są dobre. Zostały mi tylko 3, więc dobiorę po prostu 2. Tak, i do 5 masz wtedy na spokojnie. Tak jest, mam 5 i teraz mogę rozdać Ci 1 żeton. Ja chyba dam panikę na nich. Panikę na Bo nich. coś czuję, że... Bo oni się leczą tylko jak zdadzą panikę, prawda? Zgadza się. Okej, więc będę się starał, żeby nie zdali. Jeszcze możesz uleczyć ze zdolności Emona Twoich kuszników. A, pewnie, bo O za 1 każdym razem jak wchodzi. O 1 + 1 za każdy stracony rząd, czyli 2. Oczywiście. 2 możesz dołożyć teraz. Dobrze, spróbujemy zaszarżować tymi traperami moimi. Więc ja nich aktywuję. Mój zasięg do Twojej kawalerii jest powyżej 8, czyli na 3 plusie. 3 plus. Dobra. A oni mają 6 ruchu, więc muszę wyrzucić od 3 wzwyż. Pewnie. O, Elegancko. udało się, 4. Więc traperzy biegną. Ciach. I będą lać. I będą lać. Oni na 2 rzędach biją tylko zaledwie z 5 kości. No proszę Cię, oni biją z harpunów i sieci rybackich. No. Dobra. O! Nawet co? 2 już mamy trafienia i mam przerzut wynikający z szarży. Zgadza się. No i dalej mamy tylko 2 trafienia, ale za to jakie na 6. Chłopaki mają 5 plus save'a, Mhm. więc rzucam. No nie udało się, więc 2 rany wchodzą, oni mają po 3 rany Na konia, tak. na koniku. Bo zwykle na tackach mamy 12 życia, nie? Jest start mojej tury, więc ja skorzystam z rozkazu Aliceran. Wicca nie No ma. na tych Iron rozdam Makersi Wicca. nie Pewnie, mają, bo oni tak. mogą mnie chcieć szarżować, więc po prostu im tutaj dam. I zaatakuję chyba kusznikami w Twoich ludzi bez języków.
Dobra? Tak, znanych też jako ciszmeni. Tak, ciszmy. Tak. Dobra. Dobra, mele. Ja tu widzę, mam same wszystko do mele ataków, więc Tak, nie bo- będę kombinował, ale chciałbym mieć cię w 6 i mam cię w 6. Tak, bo 6 liczymy od tacki do tacki, Mhm. a zasięg liczymy zawsze od strzałeczki, nie? Więc masz 6, nie, ile masz na drugim rzędzie? 6 kości, tak samo jak na A, pierwszym. to masz 6 kości z przerzutem. Tak jest, 6 kości z przerzutem i z Sunderingiem. Jedziemy z tym, słuchaj. No. Uwaga, to jest na 3+, ale z przerzutem. Czekaj, tą przerzucę była na kancie. No. To jest, też ciekawą sprawą jest to, Proszę. że Jon Snow jako dowódca No. chciał wprowadzić budowę szklarni na murze, żeby... Pomidory hodować. Tak, dokładnie, No. ponieważ w Winterfell była szklarnia, i która była dodatkowo jeszcze ogrzewana wodami termalnymi, które płynęły w murach Winterfell, bo Winterfell miało centralne ogrzewanie. To prawda. Niestety- 5. 5, ale poczekaj, bo znam sobie panikę, bo może być tak, że sobie uleczę jednego. Pewnie. Tylko to mogę wydać później, tak? Żeby To możesz cię wydać zmusić do później. przerzucenia. Eee, -1. Tak, czyli jeszcze 2, czyli 7. Kurczę. Strasznie potężny atak. Dobrze. Czy oni teraz mogą zrobić ten swój manewr I darmowy? właśnie do tego dążę. Tak, właśnie będą wykorzystać swój rozkaz Sentinel, Elegancko, żeby chronić tutaj chłopaków. żeby Asha biegnie ratować swojego tatusia. Tak to mi wygląda właśnie. Tak. Więc Asha sobie teraz przejdzie sobie piąteczkę do przodu, zostawiając ten bardzo fajny punkt, ale ja muszę ugryźć twoich weteranów, Musisz. bo Balon ma już trochę ciepło w spodniach. Więc ja wykorzystuję rozkaz Aszy, jakim był Sentinel. On jest w twojej i teraz jest moja aktywacja. Zgadza się. I ja w mojej aktywacji będę aktywował Aszę I będzie szarża. i Pewnie. będzie szarża w weteranów. Pewnie, czyli wszystko byle nie jeden, bo Jest, elegancko. siedzi. Dobrze. I ja mogę się ustawić tylko tak, ponieważ Balon zabiera mi miejsce. I teraz tak. Asha ma dodatkowo Finger Dance przy sobie i ja bym chciał go wykorzystać i zabrać sobie te 2 żetony, Okej. tych 2 ludków, żeby dać tobie żeton paniki i żeton narażenia. I teraz Asha ma przy sobie swojego kochanka, Karola Panienkę, który ma zdolność Expert Dualist, który na 5 i 6 może zabić twojego Kohorina. Mój panie. Albo dać mi gwarantowany atak. I ja bym chciał wyzwać Kohorina na pojedynek. No, przyjmuję. Nie masz wyboru, Jacku. Dlatego przyjmuję. 4. Nie udało się. Dobrze, więc Iron Makersi atakują ciebie z 7 kości. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -1 do hita z mojej... Na 4+, tak, bo mamy tutaj twoją zdolność. Dobrze, więc na razie 2 trafiły i mamy 5 do przerzutu. Dobra, czyli najpierw ty przerzucasz, potem ja mogę cię zmusić. Ja przerzucam, a potem ty przerzucasz. Tak. Dobra. Lepiej. Lepiej, gdyż mamy tutaj Critical Blowa aktywnego, czyli tak naprawdę na ten moment masz 6 trafień. Jacku, czy wykorzystujesz miecz? Zdecydowanie. Dobrze, więc ja zdejmuję sobie żeton Weak i próbujemy tych 5 kości zrobić z nich 5 szóstek. Do boju. Nie udało Otóż się. są tylko 3 trafienia w ciebie i we mnie są 4 trafienia. Tak to działa, że wszystkie, które nie trafiłeś, odbijane są w ciebie. Tak, więc u mnie ginie cały 1, Dokładnie tak. a u ciebie zobaczmy Natomiast teraz. muszę zobaczyć, ile te chłopaki mają pancerza. To jest weterani. Oni mają 4+ pancerza. Masz jakieś zdolności, które go obniżają? Nie mam. Czyli po prostu na 4+ się bronię. Tak, i Patrzę jeżeli wyrzucisz 1 na obronę, to znaczy, że dostajesz młotkiem po ręku i dostajesz weaka. No dobra, to będę miał komplet już wtedy. Tak. Uwaga, 1 wybroniony, 2 padło. Dobrze, ja tak zostawię. Nie będę wykorzystywał tej tarczy, może się przyda w przyszłości. Nie wiadomo.
Czyli rzucam panikę. Mhm. Tobie jak A, tutaj kosteczkę, proszę. Ty mi dajesz minusik żaden nie chyba, nie? No tu Aura, jestem- aura ciszy jest. Od nich to jest. Tak, Dobra. więc, mam- więc od ciszy masz -1, czyli I ile? tyle. No Czyli oni na mają na szósteczce. dokładnie. O! 5 rzuciłem. Patrzę, Nie czy ja zdałeś. mogę, kurka, Franek, jakoś to. Ej. Przeraziło ich to, że kobieta ich bije. Atak dice. No nie zdali chłopaki, 2 jeszcze padło. Dobrze. I teraz zniszczyłem ci rząd, co Tak. oznacza, że dostaję pierwszy żeton grabieży. Iron Dobra. Makersi w tym momencie zyskali +1 do morale. Aktywuję po prostu moich weteranów, Mhm. żeby cię zaatakowali. I on teraz mu się odpaliły Battle Scarsy mocniej, więc już Dokładnie. możesz wybrać 2 zdolności. Albo Vicious, albo najwyższa ilość kości, albo przerzuty. Dostaną Vicious. I jeszcze jedną możesz. I jeszcze jedną, czyli będą mogli przerzucić any attack dice. No i bardzo dobrze. Dobra? I zagram Sword in the Darkness. A co to robi, Jacku? Robi to, że twój obrońca jest vulnerable. Się robi. I to przeżyć się bardzo przyda. Bardzo się przyda. 5 ten nie przerzut. trafiło chłopków. Takie kozaki, weterany. ale to Dokładnie, wystraszyli stare się chyba, dziady. wiesz. A nie jest źle, ale nie ma niestety żadnej szóstki. Jest to 5 trafień. Dobrze, więc to jest moich 5 obron na 3+. Zgadza się. 5 na 3. I czy ja mogę coś z kart do pomocy? Niestety nie. I Jacku dostaje tylko jedno obrażenie na ten moment. Czy wykorzystujesz tarczę? Wykorzystam. Po to ją dałem, żeby ją wykorzystać. Dobrze, mądrze. Więc... I jeszcze jedno. Elegancko, 2. 2 Iron Makersów idzie w piach. I teraz zobaczmy moje męstwo na -2. Tak jest. Czyli na 7 plus. Na 7+. Elegancko. Nie boją się. No w końcu dowodzi nimi kobieta. Była bardzo charyzmatyczna. Jak startowała w wiecu na króla bądź królową Żelaznych Wysp. Gdyby nie to, że Euron był po prostu bogatszy, to jeżeli chodzi o artefakty i o obietnice, no to Asha prawdopodobnie by wygrała. Potrafiła pociągnąć ze sobą ludzi, tak. Tak, ale Asha miała jeden zasadniczy problem, bo Asha podążała tym samą drogą, co ojciec Baelona Quelon, czyli chciała ucywilizować Żelazne Wyspy, wprowadzić wiarę w siedmiu i wprowadzić im rolnictwo, jakby wyszarpać sobie kawałek północy od Starków i tam uprawiać ziemię, sprawić, żeby Żelazne Wyspy przestały grabić i zaczęły handlować, przerzucać towary i uprawiać ziemię. A Baelon po śmierci swojego ojca przywrócił stare zasady, czyli grabież i jeszcze raz grabież. No myślę, że Asha z hasłem nie siejemy raczej nie miała większych szans. Słuchaj, No właśnie, ona chciała siać właśnie. I to Wiem, że właśnie. I to był problem zasadniczy, Tak. tak? A tak jak na mojej koszulce tutaj z Euronem, dokładnie. właśnie, to jest właśnie powiedzenie rodowe. Nie siejemy. No dobra. Dlatego też to są lordowie kosiarze, bo oni nie sieją, oni Tylko zbierają. koszą, tak jest. Tak. Ja sobie wykorzystam Maestera Wandemara, wejdę na korony, zamienię efekt strefy na właśnie my nie siejemy i wypłacę weteranom jeszcze raz. No dobra. Zabijam jednego Iron Makersa, żeby mieć przerzuty Dobra. i w pierwszej kolejności wyzwę ponownie Kochorina na pojedynek. Przyjmuję ponownie. Nie udało się. Raz, 2, 3, 4, 5 kości. Na 4 plusie. Dobra. Jest jeden critical blow i jedno zwykłe trafienie. I teraz jeszcze przerzut. A z czego przerzut jest? Z Finger Dance'a zabrałem jednego Dobra. Iron Makera. No i jeszcze jedno trafienie, czyli łącznie mamy 4 trafienia w ciebie i 2 trafienia we mnie. A, czy chcesz wykorzystać zdolność Donalda, tak? Chcę wykorzystać, żeby im polepszyć obronę, słuchaj. I żebym ja nie mógł jej przerzucić. Tak, czyli nie będziesz mógł wykorzystać żetonu, a ja mam... A ty się teraz bronisz na 3 plusie, tak? I mam, tak, i bronię się na 3 plusie. No. Dokładnie. 4 trafienia, tak? 4 trafienia, tak. 4 na 3 plus. 1 rana weszła. To zanim zaaktywujesz kawalerię, ja bym poprosił, żebyś dał sobie żeton osłabienia z moich narzędzi traperów. Robię atak.
Zagram, słuchaj, Price of Failure. Ojej, Wszystkie ataki automatycznie trafiają, wszystko wchodzi. natomiast potem dostanę panikę i vulnerable'a po tym ataku. Dobrze, czyli dostaję 5 strzałów. Dostajesz po prostu 5 strzałów, tak. Dobrze, ja wykorzystam wtedy utopionego proroka Mhm, i ja sobie społowię te obrażenia. jasne. W górę czy w dół? W... Czyli 3 dostaniesz, czy 2? Zobaczymy, co wyleci i ci powiem. Generalnie na 2 nieobronione dostaję 1 obrażenie. A, w ogóle obrażenia, rozumiem. Mhm. Więc ja teraz dostaję 2 obrażenia tylko, Dobra. Mhm. bo to wynika z proroka. I teraz muszę zdać panikę na 7+. Mhm. O! Elegancko. Zdali. Elegancko zdali. Ja z tym nic nie jestem w stanie zrobić, natomiast ja dostaję, słuchaj, panikę i vulnerable'a tutaj, więc... I ja sobie tą piąteczką przejdę się w tą stronę punktu. No tak. Już pomalutku, żeby spróbować go zgarnąć w następnej. A jeżeli będziesz chciał ich potencjalnie zaszarżować, to mój minut balwierz będzie miał do nich będzie miał To bliżej. będzie kontrszarża w razie czego. Tak. Ale ja chyba po prostu zrobię nimi manewr. Mhm. I zrobię manewr taki, słuchaj, bez kombinowania. Mhm. Koniec mojej aktywacji. Jeszcze myślę, czy nie dać im karty tylko jednej, bo ile się dobiera na koniec? 2? Do 3. Shields of the Realms of Men. Będą się lepiej bronić generalnie. Dobra. No to w takim razie załoga Żelaznego Zwycięstwa się będzie aktywować i oni mają zdolność z Newta Balwierza Motivated by Coin, która sprawia, że w momencie aktywacji, jeżeli ty nie kontrolujesz worków, i to jest ciekawe, ja się leczę o 1. Jeszcze raz. Aha, teraz, dobra. Tak, bo ja się aktywuję, a ty nie kontrolujesz worków. No, nie kontroluję. I to jest ciekawe, jak jest pusty worek, to też go nie kontrolujesz, No, zgadza się. więc ja się mogę leczyć wtedy. Elegancko. Tak, i ja w tym momencie będę po prostu chciał się przejść, gdyż nic innego lepszego nie mam do roboty. I to przejście ja sobie będę mógł zrobić tylko i wyłącznie manewr, więc sobie delikatnie o tak. Dobra, chcesz na ten murek wejść? I będę musiał wejść na ten murek nawet. Z 2 prostych przyczyn. Jeżeli ty jednak będziesz chciał mnie zaszarżować na tych, to wtedy będziesz musiał przez murek. Dobra. A ja już jestem bliżej do twoich Swordów. Co, dobieramy karty? Tak, ja już dobrałem Do 3? Do 3. A nie masz. Nie, bo nikt nie ma środka. Dobra. Dobrze, a i pamiętaj, Jacku, o zdjęciu żetonów rozkazów, tak? Tak, Bo zdjąłem. wszystkie rozkazy w tym nam się w momencie resetują. Ja natomiast z początkiem tury chciałbym marszałkiem zamienić... To jest ich żeton? To jest ich żeton, oni nie mieli tarczy, to tutaj tak jest. Czyli to jest ich żeton. Chciałbym zamienić ten żeton na weekend. Gdyż teraz pokażę Ci pewną brzydką sztuczkę, którą zastosuję. No, robimy. Dobrze, wykorzystuję rozkaz Bokorro raz na grę, który mówi, że masz zakaz używania kart i rozkazów. No, oczywista sprawa. Będę chciał aktywować mojego króla Bejlona. Będzie chciał zaszarżować Kuszników, twoich kuszników. Oczywiście. I mam szarżę automatyczną. Tak. Czyli zawsze dobiegam, tylko że na jedynce nie mam przerzutów i nie mogę korzystać z moich kart. Czwóreczka, Udało elegancko. się. Dobrze. I ja sobie stanę w takim razie tutaj, żeby ta aura od ciszy dobiegała też do Ciebie. 6 kości. Tylko 2 ma 6 kości. Ja dziękuję. Tak, bo załoga ciszy ma profil ataku 7-6-5, ale mam już 2 żetony grabieży, więc mam o 1 kość więcej. Dobra. Więc oni mają profil ataku 8-7-6. Nice. Więc 5 weszło, Jacku. 5 weszło. Jakieś skille? Tylko na 6 się bronisz. Tylko na 6 się bronię. 5 weszło. Kurczę. 1 szósteczkę mam. 4 No to dla mnie to jest bardzo dobra informacja, że 4 padło. To jest bardzo zła informacja dla mnie. Tak. I teraz masz panikę z testem -1. Nie masz kart. Nie mam kart. To nawet nie patrzę. Oni mają tak. 6+, więc 7+. 7+. I 8? Nie, to jest od nich -1. Już tak? jest -1 od nich. No. Dobrze, muszę rzucić 7.
Ojej. 4 i padło 3. Jacku, gdybyś tego jednego jeszcze No. nie miał niewybronionego, to bym wyczyścił ci oddział. No tak. No i niestety zginął ci Gren. Gren. I on już nie wróci. I on Bo już to nie jest wróci. zobaczyć. Nawet jeżeli byś ich uleczył, attachmenty, które już umarły, nie wracają, nie? Tak jest. I teraz no. ja wykorzystuję zdolność Balona Fuel by Slaughter, która mówi, że leczę się o 1 za to, że w ogóle trafiłem i 1 za każdy twój stracony rząd. Czyli jeszcze 2. Jakby zginęła ci cała tacka, to bym jeszcze jednego doleczył dodatkowo. Za każdy stracony w ogóle, nie w tej turze. Tak, nie, w ogóle Dobra. ogólnie, nie? Bo są zdolności, które mówią, że ile zabiłeś teraz, a Fuel by Slaughter mówi, że zawsze, nie? Więc na Dobra. przykład tłuczenie takiego ciężkiego wora, który ma 2 plus pancerza i ostatni rząd, ale masz Fuel by Slaughter, sprawia, że masz, że przytulasz się do apteczki. Dobra. Czy ja mogę teraz umiejętność Pipera wykorzystać? Nie, bo dalej to jest moja To jest tura. rozkaz? Tak, to jest A dalej. nie widzę, że to jest jego rozkaz. To jest rozkaz, a to jest dalej moja jeszcze tura. Czyli nie mogę tego wykorzystać. Tak, dopiero Bardzo teraz jest szkoda. twoja tura i dopiero teraz magia Lora Mokorro przestała działać. No to było mocne, kurczę, naprawdę mocne. Dlatego właśnie Mokorro się gra. Właśnie za to, żebyś raz chociaż Tak, nie użył tak, wszystkich swoich tak. brudnych sztuczek. A będzie szarża? Tak. I to jest No szarża, teraz tak, na słuchaj. pewno na bok, gdyż widzisz... Na bok na pewno, natomiast muszę chyba się obrócić, nie? Żeby cię móc szarżować. Tak, więc... będziesz musiał się obrócić w taki sposób, żeby mieć jakąkolwiek trasę kolizyjną ze mną. Okej. Więc... I to mierzę po tym teraz, czy i tak, Tak, po po najbliższej? obrocie. No i tak masz, Aha. tak masz automatyczną szarżę. Automatyczna szarża, no ale rzucam jedynki, nie chcę. I na szczęście nie wypadło. Na szczęście nie wypadła. Dobra, zapraszam. I teraz tak, muszę chyba tak bokiem, nie? 50% moje tacki, czyli Tak, gdzieś tak, tak. tutaj mniej więcej. Dobra, zwykanowałem. Mam tak, Vicious, Prey on Fear. Tak, czyli jak nie znam testu paniki, leczysz się. Dobra, to jest bez sensu. Plus masz Sanderik i Critical Blow, a praktycznie masz wszystko poza precyzją. Dokładnie. I chłopaki mają 7 kości ataku. Możesz też wykorzystać swój rozkaz, żeby dołożyć mi jeszcze Vulnerable'a. Który rozkaz powiedz? Martial Training. Martial Training. Oczywiście, dodaję ci Vulnerable. No pewnie. I to jest drugi rozkaz tu wykorzystany, więc już go nie wykorzystam. 7 kości, słuchaj, na 3 plus z przerzutami. To jest 6 trafień. 6 trafień, 6 piątek. Dobra, dobra. Jest szansa tutaj zrobić rzeźnię. O! I każę ci to przerzucić, słuchaj. Dobrze, czyli 3 już weszły, 2 do 4 już 4 weszły, weszły, 2 do przerzutu. 2 do przerzutu, Elegancko. czyli wszystko 6. Czyli Karl już umarł, już nie będzie więcej pojedynków. Dobrze, dobre i to. Została sama Asia została. Natomiast co, może nie zdać paniki teraz. Może zdać Minus 1, plus 1. Tak, plus 1 za to, ale minus 2 od Alicera Torna. Tak. Czyli i minus 1 za bok, czyli na minus 3, plus 1 za Pillage, Na czyli minus 2. na minus 2. Czyli w tym momencie 8 plus test musimy wykonać. No dobra, jak zdasz to żyjesz, nie zdasz nie żyjesz. Nie zdała. Ale to, co jest martwe, nie może umrzeć. Oczywiście. Więc stoję, niczego się nie boję. Dobrze, to jest automatycznie zdany test, tak? Znaczy nie umieram. Ja też mam problem z tym, co zrobić, bo jest wiele opcji, ale pierwszą opcją, którą będę chciał zrobić, to na pewno zakończyć cierpienie twoich kuszników. No dobra, tak, tak. Więc mamy w tym momencie 2, 4, 6, 7 kości na Bejlonie. Tak jest. I weszło, proszę pana, 4. Do zrobienia, ale nie tym razem. Chłopaki padli. Koniec kuszników. Dobrze, i ja teraz leczę się o 1 za to, że ci trafiłem. Tak. I 1, i 2, i 3. Ich trzeba zabić 7 razy chyba. Tak, i teraz z racji tego, że zabiłem, Tak. mam zdolność, jest umiejętność Surge Force, którą ma każda jednostka, która zabije w Zgadza zwarciu. się? I mogę sobie wykonać ruch o 6. Tak. Ale ja sobie stanę tylko tutaj, żeby zajmować punkt
i żeby się obrócić, tak żeby już na ciebie patrzeć. No tak, tak, tak. I zastanawiać się, co dalej z tym zrobić. Dobra, słuchaj, będę aktywował ich. Zobaczymy, czy masz drugą kartę. To, co martwe, nie umiera. Wybieram z Kuchorina 2 opcje, prawda? Na pewno przerzuty i na pewno Vicious. No 1/6. Ale znowuż, to co jest martwe. Czyli jest jednak Vicious. Drugie. Ale teraz w tym momencie muszę zdać moralkę. Tak. I to jest z Vicious. Vicious. Mhm. Okej, no to mnie ratuje. Tak, więc to jest na 7+. Tak samo? E, To, że masz oddział z boku już nie Nie działa. ma znaczenia. Dobra. To musiałbyś mieć oddział, który ma zdolność na przykład Intimidating Presence, która Mhm. zawsze jak jesteś w zwarciu obniża moralki. Okej, no ale dobra, druga karta zeszła, więcej już nie ma takich. No więcej już nie ma niestety. Aha. Hop. A, Jest! No nie, dobrze. Dzielna dziewczyna. Rodrigo Harlow, ulecz swoją siostrzenicę. Dobra, ile to tam? 3? 3. Biorę Aemona, ale chyba tak, wezmę 2 karty. Panikę na nich. To jest takie, no, całe szalone 2+. Więc aktywuję Newta. Mhm. Z racji tego, że nie kontrolujesz worków, Nie kontroluję, leczysz jednego ludka. wraca jeden załogant żelaznego zwycięstwa. Nieśmiertelni. Tak, i dodatkowo będziemy sobie teraz rzucać szarże. Tak jak Jacku, ty mi pomogłeś zrobić konwersję tego oddziału, bo początkowo chłopaki mają tylko tak męsko ręce Tak. trzymane, Tarcze robią robotę. a my dorobiliśmy im tarcze. Tak, dodatkowo mamy tutaj ich przemodelowanych w kolorach czerwonych, żeby byli właśnie zdrajcami Newta, którzy poszli za Euronem. Jest, Trójka. dobiegli. Dobrze. Weszli. Więc lecimy na plecki. Mhm. I teraz, jak jesteśmy na tych pleckach, to mam dla Ciebie smutną informację, Jacku. Uff, Asha nie pierwszą, ma zdolność gang up, okej. co oznacza, że mamy +1 do trafienia i +1 kość do ataku. Okej. Więc mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kości bazowo, +1 od Aszy w gratisie i zawsze mam przerzuty, jeżeli Ty nie kontrolujesz worka. Dobra. Więc ja Ciebie teraz atakuję w plecy z Sanderingiem, czyli masz -3 do pancerza, czyli raczej na 6 się będzie zbrany. I w tym momencie to weszło. No co, wykorzystam te osłabienie ciebie. A nie, z murku atakuję. To masz tylko -2 do pancerza. To i tak 6. O, no i tu coś się To tylko 3. udało. Tylko 3. A nie, ja na 2 trafiam. Na 2. Tak, no to jednak... Murek ci nic nie daje. Nie daje -1 do trafienia, więc 7 weszło. Tyle dobrze, wiesz co, no muszę ich ratować. To nie Donald, tylko jego rozkaz, ale no niestety to będzie już ostatni. I do boju. O, i to się przydało, bo rzuciłem, słuchaj, 3 piątki i 6, więc padło 3. 3. No. Natomiast Otel po prostu strzeli w nich, wiesz, żeby To bardzo brzydko ze swojej rzucić strony. 5 kości. 5 kości na 3+. 5 kości na 3+. Uwaga, jest to, słuchaj, wszystkie 5 w celu. Broń się na tych swoich... Na tych rybakach. Tym razem wykorzystam sobie ten rozkaz z proroka, bo to może być ich ostatni podryk i ty będziesz zdawał test też paniki, nie? Bo strzelamy do zwarcia. A to jest jako atak strzelający? Tak. 2 obroniłem, słuchaj, tylko 1. Tylko 1 schodzi. 1, ale na szczęście zmusi cię to do paniki. Do paniki i to już mnie nie cieszy, gdyż ta panika jest usrana. No. I to na 3. Tak. Natomiast ja też muszę panikować. Tak. Natomiast moi chłopaki są twardsi i ustoją to na luziku. Ja w takim razie wykorzystam sobie Maestera Wandymara, żeby wejść na konia i żeby moimi rybakami uciekać od... Uciekać. To ciekawe. No ja aktywuję moich. Nie wiem, sam nie wiem, ale no strzelę. No strzel. Zrobię to, zobaczymy. Przynajmniej będzie... Zrób to. Będzie mniej. 7 kości. Full. 3+. Na 3+, no. Całkiem nieźle.
5 trafień. To prosiłbym, żebyś przerzucił Jasne. z mieczy ten wynik. To są nietrafienia, nie? Mhm. Hopla. To są 3 trafienia. 3 trafienia. Broń się. Pach. No i 2. 2, tyle co trzeba. Tyle co trzeba. Dobra, to się udało. Dobrze, dostajesz punkta za to. Teraz zobaczysz, co ja miałem, co miałem w planach. No czekam. Aktywuję moją aszę No tak. i wykorzystuję drugi rozkaz od Mokorro. Dobra. I słuchaj, i utopiony prorok wchodzi do Iron Makers. O kurczę. No tak, jest coś takiego. W związku z tym... Mówiłeś, ostrzegałeś mnie. Nie, teraz nie dość, że się będą bronić jak ze swoim ciężkim pancerzem, dodatkowo jeszcze będą spławiać rany. Tak. Teraz problem jest tego typu, że ja mam zawsze -1 do trafienia, niezależnie od tego, czy walę w tych weteranów, czy w tych. Okej. Ale mam +1 do trafienia tutaj, bo jest 2 na 1, wynikający ze zdolności Gang Up od Asha. Okej. W związku z tym ja będę chciał to wykorzystać i zaatakować 5 kośćmi z Sir Alicera Thorna z Iron Makersów. Pewnie. Poproszę 5 obron. 1, drugi i 3. I Tak. co? Test paniki, nie? Test paniki, tak. I test paniki. Elegancko zdane. Dobrze. I teraz, to jest bardzo dobra dla mnie informacja, gdyż w końcu Iron Makersi zarobili na swój najcięższy pancerz. Tak? I oni sobie przejdą tylko jak najdalej, żeby mieć w zasięgu zarówno Iron Makersów, jak i załogę Żelaznego Zwycięstwa. No I w tym momencie ja dostaję 2 punkty. Ja dostaję 1. A ty dostajesz 1, czyli ja już mam 3 punkty, bo zabiłem ci kuszników. No i ja mam też 3, bo miałem 2. Nie? Tak. 3-3 remis, koniec trzeciej rundy. Będzie co? 4? 4 i ty będziesz zaczynał. Mam nadzieję, że raport Was wciągnął, podobnie jak historie opowiadane przez Szymona. Niestety, słuchajcie, padła nam główna i górna kamerka. Akurat w momencie, gdy akcja mocno przyspieszyła. Obejrzyjcie za to zrzut ekranu z bocznego aparatu. Złośliwość rzeczy martwych. Po stronie Greyjoyów padli w centrum Iron Makersi oraz utopieni, z którymi rozprawili się morderczy Sworn Brothersi. Nie zdzierżyli jednak szarży od załogi ciszy i ostatecznie polegli w boju. Cała gra była arcyciekawa i wyrównana, a zakończyła się wynikiem 10-8 na korzyść Greyjoyów. Gratulacje Szymon i dzięki za grę. Dzięki temu, że dałeś mi pierwszeństwo, ja miałem okazję wejść na konia, nie? I ten koń sprawił, że zdążyłem dobiec. Zrobiło to. No ja tu wiesz, doświadczenia w takich taktykach nie mam, natomiast gra jest kurczę fajna, bo to wiesz, wyciągasz ludki. Ważne, żeby znać te karty. Powiem Ci, już po 2 grach z Tobą ja już tam wiem, co ta armia potrafi, nie? Jeżeli nie będę nic zmieniał i kombinował, to już mogę grać. Jacku, zapraszamy na turniej w takim razie. No, mogę grać, także fajnie, słuchaj, fajnie. Dzięki jeszcze raz za grę. Ja również dziękuję, była cała przyjemność po mojej stronie. I co, słuchajcie, mam nadzieję, że song Was tutaj zachwycił. Jeszcze jedno pytanie tylko, słuchaj, bo jak teraz z tą grą jest? W jakim ona jest punkcie? Jak to wygląda? Ona jest teraz w punkcie odrodzenia, bo sam wydawca miał dość długi przestój, przez który gracze zaczęli odchodzić, zaczęli się zastanawiać, czy jest sens w tym siedzieć. Tak, bo to produkuje Cool Mini or Not, nie? Oni wiadomo, mieli tam przejście jakieś pandemiczne, te z cłami jeszcze, pandemiczne, z cłami, z nietrafioną inwestycją, ale teraz wracają, wydali teraz ten sezon 7, na którym właśnie graliśmy, na tych nowych zasadach. Jest jeszcze plan 2 aktualizacji, jedna przed mistrzostwami w Polsce, które się odbywają, Realms of Battle. I ma być jeszcze jeden gdzieś w okolicach świąt. Okej, bardzo dobrze. Czyli coś się dzieje, robią, update'ują. Dodatkowo ma w końcu wyjść Teamfight Tactics, czyli skirmish z gry o Tron, która dodatkowo będzie miała kompatybilne figurki, będzie można wymieniać i z tego co czytałem informacje, będą też attachmenty i dowódcy z taktika możliwi do wykorzystania w bitewniaku normalnie na stole. No i super. Tak, a od przyszłego roku ponoć mają już wchodzić nowe figurki.
I mamy być informowani właśnie przez Warfactora i przez Cmona bezpośrednio o wszystkich ich planach i aktualizacjach. Bardzo dobrze. Zachęcamy Was do grania, do zainteresowania się grą. Próg wejścia jest naprawdę niewielki, bo figurki są złożone, sklejone, że tak powiem, z pudełka, out of the box, od razu do gry. Także nic, tylko grać. Tak, od I razu tyle. w starterze też są znaczniki, miarki, kostki, tereny, praktycznie wszystko, co potrzebujecie, żeby grać. Przychodzicie, kupujecie, wyciągacie, gracie. Fantastycznie. Dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się. Nara. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, ustawiajcie dzwoneczki.